Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym tym razem będę składał najmniejszy z retrokomputerów, w którym zagości Pentium 2, czyli legenda końcówki lat 90., a jego producentem jest Siemens, czyli będzie to już trzeci z komputerów tej marki w mojej kolekcji. Zobaczmy, co będzie się składało na cały zestaw. Płyta główna produkcji Acer o oznaczeniu V66LT. W slocie 1 umieszczonym na płycie możemy zainstalować prawie wszystkie procki z rodziny Pentium 2, obsługiwane prędkości FSB od 66 do 100 MHz, maksymalna wartość pamięci RAM to 256 MB SDRAM. Wizualnie nie mam się do czego przyczepić i myślę, że jest w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek. Kolejną częścią desktopowej jednostki będzie jeden z najmocniejszych procesorów Pentium 2 o nazwie kodowej Deschutes. Zegar procka wynosi 400 MHz, prędkość FSB to 100 MHz. Procesor swoją premierę miał w kwietniu 1998 roku. Slot pamięci zajmie oryginalna kość RAM Siemensa o pojemności 128 MB. Najmniejszy zasilacz, z którym miałem do tej pory okazję się spotkać, po o mocy zaledwie 79 W. W środku na szczęście bez niespodzianek, tak więc mam wielką nadzieję, że odpali. Stacja dyskietek nieznanej firmy z naklejonym napisem, że w 2003 roku była ok, może 20 lat później też będzie ok. Napęd CD z wejściem słuchawkowym i regulacją głośności, JVC z marca 2002 roku, czyli też już ponad 20 lat od daty produkcji. Ząb czasu nie oszczędził natomiast frontu obudowy, która jest dosyć pożółkła. Na ile mogłem, doczyściłem ją zwykłymi środkami czyszczącymi. A to już reszta części, z których będzie się składać komputer, czyli taśmy, porty i przełączniki oraz metalowa reszta obudowy. Dokładny model składanej jednostki to Skovery 250. Jak widać na zdjęciu jest on o wiele mniejszy od Scenica 300, którego kiedyś składałem na kanale. W internecie jest bardzo mało informacji na jego temat, jedynie kilka wątków na forum Elektrody. Więcej można natomiast tylko znaleźć na niemieckojęzycznej stronie VDR Wiki, gdzie komputer jest dosyć szczegółowo opisany. Procesor montowany jest w dwóch prowadnicach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. W jednej musiałem troszkę posklejać stary i kruchy plastik. Będzie się ona znajdowała w tym miejscu. Prowadnice przykręcane są od drukowanej części płyty, zabezpieczone dodatkowo gumowymi podkładkami. Przed przykręceniem należy umieścić procesor w slocie. Co ciekawe, jest on umieszczony pod kątem 90 stopni dla zaoszczędzenia miejsca w obudowie. Trzeba tu delikatnie wsunąć procek na swoje miejsce, przytrzymując równocześnie slot, aby go nie wyłamać z płyty. Po tej czynności można już na spokojnie przykręcić drugą prowadnicę, jednak trzeba ją dokręcić z wyczuciem, żeby nie uszkodzić i tak już kruchego jak herbatnik plastiku. Oprócz 3-pinowej wtyczki wentylatorka jest tu jeszcze jedna 2-pinowa. Można teraz powoli przymierzać się do montażu płyty głównej, która jak widać bez większych problemów wchodzi na swoje miejsce. Następnie standardowymi śrubkami można ją przykręcić do obudowy.
Porty audio umiejscowione są obok płyty głównej. Za pomocą dosyć długiej taśmy podpina się je pod płytę. Dodatkowe zaczepy ułatwiają montaż oraz pomagają zachować porządek z kablami w obudowie. W panelu przed nim znajduje się miejsce prawdopodobnie na wyświetlacz, którego niestety nie mam. Ewentualnie może być to miejsce na port podczerwieni. Panel z włącznikiem i diodami montuje się od wewnętrznej części obudowy. Trzeba go trochę mocniej dokręcić od strony włącznika, żeby się nie wyłamywał przy przyciskaniu. Z powodu braku krótszych taśm pod złącza IDE musiałem podłączyć trochę przydługawe jak na taką malutką obudowę. Mam nadzieję, że uda się je później jakoś tu upchać. Kolejną częścią do zamontowania jest taka dziwaczna podpórka pod zasilacz, a przykręca się ją bezpośrednio do obudowy. Zasilacz następnie montuje się na tej podpórce. Oprócz standardowych retro wtyczek zasilających P8 i P9 jest tu również tajemnicza wtyczka P13. No i jak podaje mądry manual, podłącza się go obok złącza na P8 i P9. Przed podłączeniem musimy pamiętać, aby przewody masowe znajdowały się w środku. Jest tu nawet mała podpowiedź w postaci znaku plus na zewnętrznej stronie złącza. Do wykorzystania mam jeszcze jeden dysk Quantum o pojemności 3 GB, który wyląduje w tym zestawie. Montuje się go w specjalnej kieszeni z napisem HDD Holder. Po podłączeniu taśmy i zasilania blachę z dyskiem można już umiejscowić w obudowie, a jest ona przykręcana tylko jedną śrubką. Napęd dyskietek jest również przykręcany do tej blachy. Jedno co mi się tutaj nie podoba to wentylatorek dmuchający bezpośrednio na tą blachę, co powoduje, że cyrkulacja powietrza jest tutaj bardzo uboga i chyba jednak pomysł położenia procka, aby zyskać ze 2 cm może się odbić na jego żywotności. Do podłączenia pozostał jeszcze napęd CD, no i te pieprzone taśmy, które niemiłosiernie przeszkadzają w przykręceniu napędu. Niestety nie mogłem dłużej patrzeć na tego gniota w postaci upchniętych taśm, dlatego postanowiłem wpierniczyć je pod zasilacz. Przy okazji okazało się, że zapomniałem o bateryjce BIOSu. Kolejną częścią, której nie posiadam do tego komputera, to Riser. Na szczęście płytka zaopatrzona jest w integrę i złącze VGA. Panel przedni trzyma się na kilku zaczepach i trzeba mu trzepnąć z otwartej, aby wlazł na swoje miejsce. Komputer złożony, a więc za chwilę go odpalam.
Dokładne wymiary tego maleństwa to 35 na 30 cm i w latach 90. zapewnie był to mokry sen złodzieja, bo bez problemu powinien zmieścić się do plecaka. Na tylnym panelu znajdują się podstawowe porty do urządzeń wskazujących i klawiatury, drukarki VGA, COM oraz 2 USB. Zasilanie podłączone, a więc włączamy mini komputerek. Powitalnie wyświetla się logo Siemens. Aby wejść do BIOSu trzeba nacisnąć Ctrl-Alt-Escape. Wejdźmy najpierw zobaczyć informacje o systemie, a raczej konfigurację kompa. Wszystko się zgadza i nie trzeba już grzebać w ustawieniach. Są również dokładniejsze informacje na temat płyty głównej oraz wersji BIOS. Nie wiem tylko, czy jest to najnowsza, ponieważ wszystkie mają oznaczenia V3.2. Stacja dyskietek jest wykrywana, także prawdopodobnie jest sprawna. W opcjach botowania muszę przesunąć CD-ROM na drugą pozycję. No i datę o zaledwie ćwierć wieku do przodu. Zapiszę ustawienia i biorę się w takim razie za instalację systemu. Jak się okazało, z dyskietki startowej Windows 95 Comp nie ma ochoty botować, natomiast przy próbie instalacji DOSa nie można sformatować dysku. Dlatego pozostała ostatnia deska ratunku, aby znowu nie rozbierać połowy kompa, żeby podmienić dysk, czyli instalacja poczciwego X-Packa. W tym przypadku formatowanie za pomocą FAT32 przebiegło bezproblemowo i już po chwili mogłem na spokojnie zainstalować system na dysku twardym. XP Professional z dodatkiem SP3 już śmiga, za chwilkę sprawdzę na CPU-Z dokładną konfigurację. Ponieważ jestem ciekaw, czy dobrze wcześniej podałem nazwę kodową procesora i czy nie jest to przypadkiem Katmai. Nazwę podałem prawidłową, czyli Deschutes, 400 MHz i 100 MHz FSB, czyli wszystko zgodne z opisem. Chipset Integry to Radeon 3D Rage Pro. Rodzaj chipsetu można też w łatwy sposób podejrzeć na płycie głównej. Może nawet uda się na nim odpalić jakąś starszą gierkę. Dysk twardy jest już praktycznie prawie zapchany, także muszę znaleźć jakiś leciutki tytuł do 0,5 giga max. Zobaczmy, jak będzie śmigać Motoracer z 1997 roku. Całkiem dobrze się gra, jednak grafika trochę nie nadąża z renderowaniem przestrzeni widocznej w dalszej perspektywie. Skoro komputer w pełni sprawny, można już go poskładać do końca. Do zamontowania pozostała jeszcze jedna dziwna blacha, której zastosowania nie znam. Górną część obudowy udało mi się dosyć ładnie doczyścić, dzięki czemu odzyskała swój biały kolor i gdyby nie ten żółty panel przedni, komputerek wyglądałby estetycznie. No i oczywiście naklejka z Pentium 2 też do wymiany. Reszta naklejek zachowała się w bardzo dobrym stanie i można wszystko spokojnie z nich odczytać. Tak więc do drużyny pierścienia dołączył tym razem kolejny zawodnik. Aby skompletować kolekcję, brakuje tutaj jeszcze jednej wieży, dlatego mam rękę na pulsie i uważnie obserwuję aukcje ze starociami. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i obejrzenie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie zapraszam na następne. Trzymajcie się, cześć!